Ja dziś cały na biało, a temat o czarnych dziurach. Czy czarna dziura mogłaby zostać źródłem zasilania dla przyszłych cywilizacji? Czy jest to w ogóle możliwe? Teoretycznie tak i istnieje nawet kilka ciekawych hipotez. Dziś porozmawiamy o najnowszej, którą przedstawili fizycy z Chile i Kolumbii. Z kolei drugi temat dotyczyć będzie szczególnej grupy gwiazd neutronowych, które mogą dostarczyć naukowcom nowych dowodów na istnienie aksjonów. A czym są aksjony? O tym w drugiej części naszego odcinka. Zaczynamy! Zanim zaczniemy temat, jak zwykle kosmiczna zagadka. Co to jest? Odpowiedź napisz koniecznie w komentarzu. Odpowiedź na zagadkę w kolejnym odcinku. Natomiast rozwiązanie zagadki z poprzedniego odcinka możesz zobaczyć właśnie na ekranie. A póki co zaczynamy podróż w kierunku czarnej dziury. Możliwość pozyskiwania energii z czarnej dziury przewidział po raz pierwszy nie kto inny, a sam Albert Einstein w jego ogólnej teorii względności. Od tamtej pory powstało wiele różnych teorii na temat tego, w jaki sposób można byłoby dokonać tak niezwykłego czynu. Stephen Hawking, znany wam na pewno naukowiec, uważał, że czarne dziury mogą uwalniać energię na drodze emisji kwantowej. Roman Znajek i Roger Blandford, nie ten od bycia zwycięzcą, twierdzili, że energia z czarnej dziury może być pozyskiwana poprzez moment elektromagnetyczny. Inny naukowiec, Roger Penrose, fizyk i noblista, uważał na przykład, że wykorzystać można w tym celu rozpad cząstek, a tym razem kolejną koncepcję opracowali fizycy Felipe Asenio z Uniwersytetu Adolfo Ibaneza w Chile oraz Luca Comiso z Uniwersytetu Kolumbijskiego. I teraz w artykule, który opublikowany został w czasopiśmie Physical Review, przedstawili zupełnie nowy sposób pozyskiwania energii właśnie z czarnych dziur. Miałoby to być możliwe dzięki przełamaniu, a następnie ponownemu złączeniu linii pola magnetycznego w okolicach horyzontu zdarzeń tego egzotycznego zjawiska, jakim jest czarna dziura. Mowa oczywiście o rozważaniach całkowicie, ale to całkowicie teoretycznych. Póki co nie jesteśmy nawet w stanie dolecieć do najbliższej gwiazdy Proxima Centauri, ba nie jesteśmy nawet gotowi, żeby wysłać ludzi na najbliższą planetę, a co dopiero zbliżyć się do czarnej dziury i stworzyć technologię pozwalającą na pobieranie jej energii. Jeśli pozłużymy się skalą Kardaszowa, czyli skalą klasyfikacji zaawansowania technologicznego cywilizacji, którą zaproponował w roku 1964 rosyjski astronom Nikolaj Kardaszow, zresztą odcinek o tym też już był, to my, Ziemianie, nie jesteśmy jeszcze nawet na pierwszym poziomie. Gdy już go osiągniemy, będziemy w stanie wykorzystać w 100% energię pochodzącą z naszej planety. Według szacunków futurologów możliwe, że osiągniemy ten status za około 100 do 200 lat. Niektórzy twierdzą, że z końcem tego stulecia. Osiąganie poziomu drugiego może zająć kolejne nawet kilka tysięcy lat. Wówczas będziemy w stanie wykorzystać w całości potencjał energetyczny Słońca. Natomiast pozyskiwanie energii z całej galaktyki, w tym z czarnych dziur, to element charakteryzujący cywilizację poziomu trzeciego. Zanim tam dotrzemy, mogą minąć setki tysięcy lat, a nawet miliony. A może w ogóle tam nie dotrzemy. Są to więc spekulacje dotyczące naprawdę odległych czasów, co jednak nie oznacza, że nie warto się chociaż na chwilę nad nimi pochylić i to właśnie robią wspomniani fizycy. Jak stwierdził jeden z autorów, czarne dziury są otoczone gorącą zupą cząstek plazm przenoszących pole magnetyczne. Teoria, którą opracowaliśmy, pokazuje, że w momencie, gdy linie tego pola rozdzielają się, a następnie ponownie łączą, mogą przyspieszyć cząstki plazmy, wytwarzając tym samym ogromne ilości energii. No i tę energię trzeba by było w jakiś sposób zebrać. Naukowcy oparli swoją teorię na założeniu, że ponowne złączenie się pól magnetycznych zachodzi poza horyzontem zdarzeń, a cząstki plazmy przyspieszone są do prędkości zbliżonych do prędkości światła w dwóch różnych kierunkach. Jeden strumień plazmy porusza się zgodnie z kierunkiem obrotu czarnej dziury, a z kolei drugi strumień porusza się, jakby nie patrzeć, przeciwnie do kierunku wirowania czarnej dziury, dzięki czemu może uciec z pola grawitacyjnego, uwalniając energię. Taki mechanizm właśnie tutaj naukowcy zaproponowali. Profesor Felipe Asenio z Chile wyjaśnia, że tym, co pozwala na wyciągnięcie z czarnej dziury olbrzymich ilości energii, jest właśnie ta bardzo wysoka prędkość względna pomiędzy dwoma rozdzielonymi strumieniami plazmy. Wyliczyli nawet, że proces energetyzacji może osiągnąć nieosiągalną dla nas sprawność na poziomie 150%. To brzmi wręcz niewiarygodnie. I można by się zastanawiać, czy tego typu rozważania nie są stratą cennego czasu naukowców. Przecież
Nawet jeśli ich założenia i obliczenia są prawidłowe, to i tak nie będziemy w stanie wykorzystać takiej technologii wcześniej niż za jakieś kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy lat. Przedstawiona koncepcja może mieć też jednak sporą wartość dla astronomów zajmujących się obecnie badaniami właśnie czarnych dziur. Bo może się okazać, że zjawisko, które opisali, może być odpowiedzialne za rozbłyski czarnych dziur, w trakcie których uwalniane są właśnie ogromne ilości energii, a które póki co pozostają cały czas niewyjaśnione, więc niby takie w wolnym czasie zajmowanie się bzdurkami, ale okazuje się, że może mieć to przełożenie na obecną i dzisiejszą naukę. A ja serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym my możemy tworzyć dla Was te treści na Astrofazie, także dzięki wielkie. Jeśli ktoś chciałby też zostać patronem lub patronką, to link do naszego profilu znajdziecie w zakładce z kartami i w opisie do tego filmu. A teraz już lecimy do następnego tematu, ale najpierw oczywiście podpowiedź do astrozagadki. To już wiesz, co to jest? Fizycy z LBNL, czyli Lawrence Berkeley National Laboratory, twierdzą, że mogli znaleźć dowody na istnienie aksjonów, hipotetycznej cząstki, które miałyby według nich przez cały czas ukrywać się na widoku. Zgodnie z zasadą, że najciemniej jest tuż pod latarnią, więc zaczęli patrzeć pod te latarnie. Artykuł opisujący badania, którymi kierował Benjamin Safdie z LBNL, ukazał się w czasopiśmie naukowym Physical Review Letter. Można w nim przeczytać, że aksjony mogą być potencjalnym źródłem wysokoenergetycznych emisji promieniowania rentgenowskiego otaczającego grupę gwiazd neutronowych o nazwie The Magnificent Seven. Jak twierdzą naukowcy, emisja pochodząca z tej grupy jest tak niewytłumaczalnie silna, że to właśnie aksjony mogą być ich przyczyną. No i stąd właśnie ta nazwa, potężna siódemka. A czym są te tajemnicze aksjony? Hipotezy zakładają, że są to cząstki subatomowe, nieposiadające ładunku elektrycznego o wyjątkowo małej masie, mogące tworzyć ciemną materię. Co ciekawe, ich nazwę wymyślił, a raczej zapożyczył Frank Wilczek, amerykański fizyk, i pochodzi ona od środka piorącego. Jak powiedział kiedyś w jednym z wywiadów, moją uwagę przykuła wystawa supermarketu z jaskrawymi pudełkami po detergencie do prania o nazwie Axion. Przyszło mi do głowy, że Axion brzmi jak nazwa cząstki i naprawdę powinna nią być. Proszę bardzo, reklama w służbie nauki. Ciemna materia to z kolei hipotetyczna materia nie emitująca i nie odbijająca promieniowania elektromagnetycznego, co sprawia, że jest niewykrywalna na drodze bezpośrednich obserwacji. Jej istnienia może dowodzić jedynie przez efekty grawitacyjne, jakie wywiera na obiektach widzianych gdzieś tam dookoła albo przed nią. Mowa tu na przykład o anomaliach w ruchu galaktyk, w gromadach czy w ich rotacji. Pierwsze wzmianki o ciemnej materii pochodzą jeszcze z lat 30. XX wieku i mimo wielu lat i mnóstwa starań cały czas jej istnienia nie udało się potwierdzić. Poznanie jej prawdziwej natury jest niezwykle istotne, ponieważ zgodnie z obecnie przyjmowanymi modelami kosmologicznymi, to co jesteśmy w stanie zobaczyć, czyli ta cała materia barionowa, cała widzialna materia, stanowi jedynie około 5% masy i energii całego wszechświata. Pozostałe 95% miałyby stanowić odpowiednio ciemna energia około 68% i ciemna materia około 27%. I tej materii właśnie póki co nie jesteśmy w stanie zauważyć. Okej, wróćmy teraz do aksjonów. Jeśli istnieją, to najprawdopodobniej powstawać muszą w jądrach gwiazd. Jak jednak sugerują badacze, te gwiazdowe aksjony nie są tym samym co aksjony ciemnej materii. Możliwe więc, że istnieje kilka rodzajów różnych aksjonów, tak jak tych pewnie środków piorących. Jednym z proponowanych sposobów ich wyszukiwania jest szukanie nadmiaru promieniowania. Aksjony pochodzące z jądra gwiazdy powinny według badaczy rozpaść się na fotony na skutek oddziaływania pola magnetycznego gwiazdy. Jeśli więc w jakimś obszarze uda się wykryć więcej promieniowania niż być powinno, to możliwe, że istnieją tam innego rodzaju aksjony i będzie można potwierdzić ich istnienie. I właśnie tego typu sytuacje zaobserwowano w grupie gwiazd neutronowych Magnificent Seven. Są one dość charakterystyczne, znajdują się bardzo blisko siebie w odległości zaledwie kilkuset lat świetlnych. Stały się gwiazdami neutronowymi kilkaset tysięcy lat temu i wszystkie mają niezwykle potężne pole magnetyczne. Biliony razy silniejsze niż pole magnetyczne naszej planety. A przy tak silnym polu naukowcy zakładają, że możliwy byłby rozpad aksjonu, przez co ta konkretna grupa gwiazd jest dla naukowców wyjątkowo dobrym miejscem do prowadzenia badań.
wspaniała siódemka. Zespół pod kierownictwem Benjamina Savdiego skorzystał z danych zebranych przez kosmiczny teleskop Chandra oraz obserwatorium XMM Newton, które służy do prowadzenia obserwacji wszechświata w zakresie promieni rentgenowskich i w ultrafiolecie. No i teraz podczas analiz wykryta została tak zwana twarda emisja, czyli wysokoenergetyczna emisja promieniowania rentgenowskiego, która nie występuje w przypadku gwiazd neutronowych. Naukowcy stwierdzili na tej podstawie, że możliwym źródłem tej emisji są właśnie aksjony. Oczywiście we wszechświecie zachodzą też inne ekstremalne procesy, które mogłyby wytworzyć takie promieniowanie. Sprawdzono więc też inne możliwości, jak na przykład pulsary, które tutaj mogą być jak najbardziej źródłem silnych emisji rentgenowskich. Sprawdzono również, czy za Magnificent Seven nie ma jakichś innych obiektów, które są po prostu przez tę gromadę przysłonięte. Jednak dane pokazują jednoznacznie, że za emisję promieniowania odpowiedzialne są właśnie te gwiazdy neutronowe. Jest to póki co oczywiście jedynie hipoteza. Autorzy sami przyznają, że możliwe jest jakieś inne wyjaśnienie niż aksjony. Jednak jak twierdzą, są przekonani, że gwiazdy neutronowe z grupy Magnificent Seven emitują nadmiar promieniowania. Trzeba tylko ostatecznie potwierdzić, co jest tego przyczyną. Gdyby mieli już teraz pewność, że są to aksjony, byłoby to ogromne odkrycie i swego rodzaju rewolucja w fizyce i być może pomogłoby to w wyjaśnieniu innych niewiadomych, jak na przykład właśnie ciemna materia. Moi drodzy, ostatnia podpowiedź do astrozagadki. Wpiszcie w komentarzach swoje odpowiedzi. No i oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka, w którym będziecie mogli sprawdzić, czy mieliście rację. A ja zapraszam na Instagram Astrofazy, na drugi kanał Astro Chillout i już teraz do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!